odcinku. Klient przynosi do Lombardu drapak dla kota. Wie pan, to jest towar luksusowy. Wśród naszej klienteli nie wiem, czy uda się kogoś znaleźć chętnego. Marysia zostaje zatrzymana przez policję. Znaleźliśmy ją w jednej z tych opuszczonych fabryk na obrzeżach miasta. To już nie można spotykać się z kolegami? Za to też aresztujecie? Tajemniczy mężczyzna szantażuje Monikę, narzeczoną Jurka. Puść, boli. 5000 dziś do wieczora, albo koleś się wszystkim dowie. Zwariowałeś? Skąd ja mam ci wziąć tyle pieniędzy? Angelika z Marysią udają się na widzenie z Jackiem. Mam prawo być z tatą. Ale... Żadnego ale. Przed córką nie mam tajemnic. A jak ty masz coś do powiedzenia, to mów. Nie no, tamta chyba była jednak dużo bardziej strojna. Ja wolę tę. Właśnie dlatego, że jest skromniejsza. No ale to jest ślub. Może by dodać chociaż jakieś bolerko? To z gipiury było przecudne. Mnie się podoba tak, jak jest. No, to w sumie chyba najważniejsze. Najważniejsze to, żeby podobała się mnie. A ty co tutaj robisz? Sędzia przełożył rozprawę. Pokaż mi się. Nie ma mowy, nie możesz widzieć żony przed ślubem w sukni. To przynosi pecha. Nie ma takiego pecha, mamo, który mógłby mi zaszkodzić. Ach, Wyglądasz prześlicznie. Twoja mama mówi, że przydałoby się jeszcze balerko. Też coś, żeby zasłonić twoje kształty. no oczywiście ty zechciałbyś zobaczyć własną żonę przed ołtarzem w samej bieliźnie, prawda? Ślub na plaży. To jest pomysł. Mam coś dla ciebie. Jakie śliczne. No, masz świetny gust, synu. Załóż. Muszę przytrzymać. No wszystko w porządku? Jesteś jakaś dziwna dzisiaj. Szkoda gadać. Powiedz lepiej, co u ciebie? A, wiesz... Poznajemy się z Olgą i Julią. Ja kompletnie nie wiem, jak postępować z małą dziewczynką. Ja miałem nadzieję, że ty mi coś poradzisz. No to trafiłeś jak kulą w płot. W konkursie na Matkę Roku dostałabym ostatnie miejsce albo wygrałabym jako antywzór. A nie przesadzasz? No nie, wczoraj Marysia miała wrócić o 8, a znowu wróciła o 22. No i co zrobiłaś? No nic, no, próbowałam z nią rozmawiać, ale zamknęła mi drzwi przed nosem. No ale nie możesz tego tak zostawić. Serio? Przepraszam. Nie wiem, co mam robić. A może klasyka? Daj szlaban. Próbowałam. Powiedziała, że są wakacje, nic mi do tego i wyszła z domu mimo zakazu i wróciła jeszcze później niż poprzedniego dnia. Wiesz co, a może przyprowadź ją tutaj, do Lombardu. No ale co, na siłę będę ją ciągnąć? Ona mnie nienawidzi. Uważa, że to jest moja wina, że aresztowali Jacka. Mogę jakoś pomóc? Nie. Chodź mi. Klient przyszedł. Marysia nie odpuszczała mi od chwili aresztowania Jacka. Codziennie dawała mi do zrozumienia, że to moja wina. W głębi serca czułam, że miała rację. Maryśka dawała Angelice porządnie do wiwatu. Zaczynałem rozumieć, że rodzicielstwo to jest ekstremalny sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to za konstrukcja? To jest drapak dla kota. Dla kota. Dla kota. Zastawić chciałem. No to chyba dla kilku kotów. Nie, wie pani, dla jednego, ale wymagającego. Parę razy skorzystał i uciekł. Może mu się nie spodobał. Nie wiem, ale szlak mnie trafił, bo daliśmy ponad 2000. Może pani sprawdzić. Ten model nazywa się Tuba. Tuba. Stary, to ja lecę. Do roboty muszę. Poradzisz już sobie? Dzięki. Angela, po ile one chodzą w necie?
No faktycznie takie drapaki chodzą po 2000 zł. Żartujesz. Tyle kasy na kota, no. No właśnie, to ile dostanę? No jeżeli pod zastaw, to mogę dać panu 5 stówek. Jaja pan sobie robi. Przecież sam pan słyszał, ile to kosztuje. Za nowy. Ten jest mimo wszystko używany. Wie pan, to jest towar luksusowy. Wśród naszej klienteli nie wiem, czy uda się kogoś znaleźć chętnego. 5 stówek to jest wszystko i kropka. Trzeba mieć jednak nierówno pod sufitem, żeby wydać 2000 na drapak dla kota. To cóż, nie wystarczy miska i ciepły kąt? Dobra, możesz rzeczywiście ją u nas zostawić. Dziękuję. W akademiku nie mam na nią miejsca. Już niedługo nasze mieszkanie będzie gotowe, a tam będziesz miała ogromną garderobę. Nie wiem, po co wam to mieszkanie. Przecież tutaj jest tyle miejsca. Krysiu, co ty opowiadasz? Przecież młodzi muszą mieć swobodę, a nie żeby jakieś wapno im się we wszystko wtrącało. No wiesz, wapno, Zenek, mów za siebie. Zenek, a jak tam ten twój kolega muzyk? Czy zespół załatwiony? Jest nadzieja. No, to cudownie, bardzo się cieszę. A jak tam w sądzie, synu? Słyszałem, że wygrałeś dzisiaj walkowerem. Nie, bez przesady. Po prostu pozwany nie miał dokumentów. Wystraszyli się ciebie. Zamówiłem dzisiaj nowy szyld do kancelarii. Łowicki i syn. Ładnie brzmi, co? No ba. Co, ty już wychodzisz? Może cię odwiozę. Nie trzeba, to blisko. W takim razie cię odprowadzę. Moniczko, po co ci ta praca? Mam nadzieję, że po ślubie dasz sobie z tym spokój. Ale ja bardzo lubię uczyć dzieci tańca, one tak się w to angażują. Ja się bardzo cieszę, że Monika pracuje. Nie chciałbym, żeby była jak żony innych mężów, które tylko szlifują paznokcie w przerwach między zakupami. Aha, to tak postrzegasz własną matkę? Nie, mamo. Ty jesteś wyjątkiem. Wyjątkiem potwierdzającym regułę i bardzo dobrze, że pracuje, a przy okazji robi coś dobrego. Tylko nie zapomnijcie o jutrzejszym obiedzie. Oczywiście, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Pa. Pa. Mąż kupił mi na 30. rocznicę ślubu. Noże? No to się nie popisał. No owszem, Są w bardzo dobrym stanie. Praktycznie nowe. Japońska stal. Mogę dać pani 200 zł pod zastaw. chcę je sprzedać. No ale co, nie przydadzą się pani jeszcze? No chyba trudno się gotuje bez noży, prawda? Nie, już nie chcę gotować. A dlaczego? Dlatego, że całe życie stałam przy garach. Ale na szczęście teraz już nie muszę. A co na to mąż? Mąż niedawno zmarł. Bardzo panią przepraszam, bo była pani w dobrym nastroju, więc nie zauważyłem nawet czerni. A co tu płakać? Życie miał dobre. Ja też z nim. No a dzieci, wnuki... Dzieci dorosłe, daleko mieszkają. Dla kogo tu gotować? No nie wiem, tak dla siebie samego czasem fajnie coś przyrządzić. Nie, dobrą emeryturę mam po mężu, więc będę jadła na mieście. Prowadzić będę nowe życie. Dobrze, to jeżeli na sprzedaż, to dam pani 350 za te noże. Stoi. Super. Angela, mogłabyś wypisać umowę? Jasne. Ludzie mają jednak różne sposoby na radzenie sobie z żałobą. No, lepiej tak, niż całymi dniami płakać w poduszkę. Marysia, co się stało? Marysia, co ty paliłaś papierosy? No właśnie. Znaleźliśmy ją w jednej z tych opuszczonych fabryk na obrzeżach miasta. To już nie można spotykać się z kolegami? Za to też aresztujecie? Eksperymentowali z piwem i fajkami. Nie zostałaś aresztowana, ale mogłaś narobić problemów sobie i mamie. I dobrze. Wyszłam przy kolegach na konfidentkę, przez was. Zabraliśmy ją po znajomości. Na resztę zawinął patrol policyjny. Maryśka, no co ty? Picie, palenie? Czy tobie do reszty już odbiło? Nie krzycz na mnie, nie masz prawa, to jest moje życie. Może i twoje życie leje się tobą opiekuję i zabraniam, rozumiesz? Maryśka, Angela, uspokój się. a co, Na gorąco nic nie wskórasz, no. a co ty teraz nagle się tak znasz na dzieciach, tak? No ale on ma rację. Daj jej chwilę. I w ogóle to musimy porozmawiać.
Dobrze, ale na zewnątrz. Byłam załamana i wściekła. Ale Mariusz miał rację, że gorącymi emocjami mogłam tylko pogorszyć sytuację. Ale nie sądziłam, że Marysia zacznie palić i pić. Chciałabym, żebyśmy mogli jak najszybciej zamieszkać w naszym mieszkaniu. Deweloper twierdzi, że za kilka dni dostaniemy klucze. No to cudownie. Mam już dość akademika. Bałam się, że... Będziesz musiała mieszkać z moją mamą. Ale twoja mama jest bardzo miła, tylko... No, wiesz. Wiem. Jestem jej oczkiem w głowie. Kocham cię. Nie skazałbym cię na wspólne mieszkanie z nią. O, co za spotkanie. Cześć. Co, nie pogadasz nawet chwilę? Śpieszymy się. Chodź. O co chodzi? Kto to był? Stary znajomy. Zawsze był pierdliwy. Dobra, chodźmy, bo spóźni się na zajęcia. A co wy tam w ogóle robiliście, co? Co? Śledzicie nas? Daj spokój. Jasne. Bo wy zrobicie wszystko, żeby dopiąć swego. Byliśmy tam w zupełnie innej sprawie i przypadkiem znaleźliśmy te dzieciaki. No, a Marysię zabraliśmy właśnie po to, żeby tu nie miała dodatkowych kłopotów. Wielkie dzięki. A co z Jackiem? Nikt nam nic nie mówi. Zarzuty o zabójstwo zostały wycofane. Wiedziałam. Wiedziałam, że Jacek jest niewinny, czyli co? Na darmo zniszczyliście nam życie. Nie do końca. Jacek utrudniał śledztwo i z tego paragrafu jego poprzedni wyrok został odwieszony. Czyli co? Czyli miał 8 lat, to jeszcze rok spędzi w więzieniu? Mogło być dużo gorzej. No co ty powiesz? A dlaczego nie dostałam zgody na widzenie? Mogę ci to załatwić. Tak, po starej znajomości. Jasne. Tylko pewnie chcesz coś w zamian, nie? Nie. Serio? To dzięki. I za to, że przywieźliście Marysię, też dziękuję. Tylko pilnuj je lepiej. Gdyby to jeszcze było takie proste. Od czasu historii z Cezarym nie ufałam nikomu, zwłaszcza policji. A dodatkowy rok nieobecności Jacka mógł tylko pogrzebać moje relacje z Marysią. O ile w ogóle jeszcze było co grzebać. No co, będzie kazanie? Nie. To co? Mam prośbę. Do mnie? Jaką? Czy nie spędziłabyś trochę czasu z Olgą i Julką? Nie ma mowy. Wiem, o co ci chodzi. Ja nie potrzebuję żadnej niańki. No widzisz, właśnie nie wiesz, o co mi chodzi. Bo to nie ty potrzebujesz niańki, tylko one. Jasne. Wiesz, żadna z nich nie zna miasta. Czują się tutaj obco, szczególnie Julka. Widzisz, ja pracuję i nie zawsze mam czas, żeby się nimi zająć. No, a ty masz jeszcze wakacje. To co? Jak będzie? No dobra. Zrobię to dlatego, że cię lubię. Ale mamie nie zamierzam odpuszczać. Dobrze, nie odpuszczaj mamie. Lepiej nie robiła tych głupot, wiesz, z piciem i z paleniem. No ja nie piłam, tylko spróbowałam papierosa. Jak było? Ohydny był. No widzisz, to dobrze zapamiętaj sobie ten smak. Już nigdy więcej nie pal, okej? Dobrze. Marysia to trudny przeciwnik, ale nie było się czemu dziwić.
Od początku miała pod górkę. Naprawdę liczyłem na to, że ona i moje dziewczyny mogą sobie wzajemnie pomóc. Po zakończeniu zajęć tanecznych z dziećmi Monikę czekała przykra niespodzianka. Czego chcesz? Najbardziej do ciebie, ale chyba jesteś już zajęta. Spadaj. Jak tylko się dogadamy. Już dawno cię wyhaczyłem z tym kolesiem. Dobra partia, co? Ciekawe, jak zareaguje, kiedy się dowie, w jaki sposób zarabiałaś na życie wcześniej. Puść, boli. 5000 dziś do wieczora, albo koleś się wszystkim dowie. Zwariowałeś? Skąd ja mam ci wziąć tyle pieniędzy? Pracowałaś w klubie, chyba zarobiłaś, odłożyłaś sobie, tak? Wiesz, że nie, bo większość mi zabierałeś. Narzeczony na pewno ma kasę. Poprosisz ładnie o pieniądze na nową torebkę, albo buty, to dostaniesz. 5 kawałków do wieczora. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam laptop i telefon. Chciałabym zastawić. Proszę pokazać. Laptop ma już parę lat, ale telefon jest nowy. Dostałam go na urodziny od mojego narzeczonego. No to nie szkoda. A co narzeczony powie? No, nie mam wyjścia. To ile za niego dostanę? Pod zastaw mogę dać 1000 złotych. Telefon rzeczywiście jest w dobrym stanie. Nowy model. No ale laptop długo już nie pociągnie. Tylko 1000. A gdybym musiała sprzedać? No to 1500. Może 1600. Zgoda. Potrzebny mi jeszcze tylko jakiś zwykły, najtańszy telefon. A no to ja pani jakiś znajdę. Dziękuję. Dziwiło mnie, że ta dziewczyna sprzedała prezent od narzeczonego. Musiała mieć ważny powód. Czułam, że jeszcze ją zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój mąż Dzień dobry. zastawił tu dzisiaj drapak dla kota. Tak, tam stoi, ale miał pani Tak. zgodę. Wiem, ale ja chciałabym go wykupić. Kalinka, proszę cię. Po co nam drapak? Przecież kota i tak już nie ma. Ja wiem, że ty się cieszysz. Wiem. A on tam pewnie głodny i zamarznięty. Ale jest lato. No tak, ale nocami potrafi być zimno. Zresztą pewnie go ktoś porwał, on taki śliczny jest. To jak ktoś go porwał, to pewnie nie marznie. O, proszę zobaczyć. O, No, śliczny kotek. taki wyniosły. Tak, na pysku ma wypisane: pozwalam ci sobie służyć. Grzegorz, ty sobie grabisz, wiesz? Kpisz sobie! A jego? Może już jakieś dzikie zwierzę zjadło? Ja przepraszam za to Zwierzę w mieście? Przepraszam. No tak! Dziki pies na przykład, albo lis. Ja One zakradają się do miasta i no nigdy nic nie wiadomo. Naprawdę przepraszam za to zamieszanie, ale żona kompletnie zwariowała. Nie zwariowała, tylko Maurycy musi wiedzieć, że ma do czego wracać. Masz natychmiast wykupić ten drakałak. Maurycy? Tak, Maurycy. Ładnie, prawda? Od początku mówiłem, że wydawanie takiej kasy na kota to przesada. No i miałem rację. Uciekł, bo miał cię dosyć. Tak? No to jeszcze zobaczymy. Albo wykupujesz ten drapak, albo ja się wyprowadzam. Do mamusi! A iść w cholerę, no. Kalinka, zaczekaj. No, kocica. Nie wiedziałem, czy współczuć temu facetowi, czy się z niego śmiać. Drapak na razie został u nas, ale byłem bardzo ciekaw, kto wygra tę wojnę. Mąż czy kot? Szybko przyszłaś. Trochę za wcześnie, gości jeszcze nie ma. Ale możesz zatańczyć na próbę, dla mnie. Ty byłaś lepsza, znacznie. Może wrócisz? Nie mam zamiaru. Tu jest kasa.
To za mało. W kulki ze mną lecisz? Wiem, ale potrzebuję czasu. Nie mam skąd wziąć od razu takiej kwoty. Mogę poczekać najwyżej do jutra. Później zaczynam naliczać odsetki. Daj mi chociaż kilka dni. Wchodzisz do bogatej rodzinki, poradzisz sobie. Zawsze możesz zmienić zdanie i wrócić do mnie. Co, rozmawiałeś z Marysią? No nie bardzo, ale udało mi się załatwić widzenie z Jackiem. Darek załatwił? Tak. Przynajmniej to jakoś poprawiło Marysi humor. Chociaż wiesz, cały czas pokazuje, jak bardzo mnie nienawidzi. Wiesz, musi dać jej trochę czasu. Mariusz? Chodź na chwilę. No co jest? Przecież wiesz, że muszę... Skąd ten kot wziął się u nas w Lombardzie? Byłam tak zaskoczona i rozbawiona tą sytuacją, że na chwilę zapomniałam nawet o moich problemach. No tego jeszcze u nas nie grali. Kot wyglądał dokładnie jak ten ze zdjęcia. Zadzwoniliśmy więc do właściciela drapaka, żeby go odebrał. Ale niestety nie mógł przyjechać od razu. No i kiedy masz to widzenie? No właśnie dzisiaj, za godzinę. Darek to jakoś załatwił w trybie wyjątkowym, tylko że musiałabym się troszeczkę wcześniej urwać. Nie ma sprawy, poradzę sobie. Super, no. No to czekam jeszcze tylko na Marysię, bo umówiłyśmy się, że przyjdzie po mnie tutaj do Lombardu i razem pójdziemy. Cześć. Cześć. Jaki ładny kotek. Mamusia kupiła dla ciebie razem z domkiem. No serio? Mariusz. Co? Nie. Domek zastawił klienta, a kot sam przyszedł. Wiedziałam. Marysia w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać. Traktowała mnie jak powietrze. Trochę zmieniła front, kiedy się dowiedziała o widzeniu. Bała się, że pójdę sama. No, sorry, kolego, ale tu będziesz bezpieczny. O. Długo jeszcze? Jeszcze tylko skoczę po swoje rzeczy. To się pośpiesz, nie chcę, żeby tata czekał na nas cały dzień. Nie proszę. Na grzeczniej to trzeba sobie zasłużyć. Dobra, to my już możemy iść. Na pewno sobie poradzisz? Jasne, powodzenia. No tobie to się na pewno przyda, bo tata jest pewnie na ciebie wściekły. Maryśka. A co mówię prawdę? Gdyby nie ty, tata byłby z nami. Marysia, przecież wiesz, że Cezary mnie oszukał. Ja nie chciałam tego, co się stało. Gdybyś nie poszła z nim do łóżka, nic by się nie stało. Jak możesz? Prawdę mówię i tyle. Bardzo się denerwowałam przed spotkaniem z Jackiem, a Marysia wszystko utrudniała, jak tylko mogła. Nie poznawałam własnego dziecka. No, tak źle to jeszcze nie było. Dzień dobry. Właśnie sprzedałem pani laptopa. To dobrze, mam coś jeszcze. Tym razem pod zastaw. To chwileczkę, najpierw skończę z państwem, dobrze? A co z gwarancją? Proszę pani, no. To nie jest salon komputerowy, tylko Lombard. A laptop ma kilka lat, stąd tak niska cena. No dobrze, rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Proszę pokazać, co pani ma. Proszę, biżuteria. Prezent od narzeczonego? Tak, tak. Bardzo wysoka próba. Kolczyki też bardzo ładne. No, za łańcuszek z kolczykami mogę dać pani pod zastaw 1500 zł. Tak mało? No pani nie chce sprzedać, tylko zastawić, dlatego nie mogę więcej. No trudno, niech będzie. Na pewno? Muszę. Miałem przeczucie, że ta dziewczyna ma naprawdę kłopoty.
Przyszła do nas drugi raz i do tego zastawiła prezent na ślub od narzeczonego. Nikt tak nie robi, chyba że naprawdę musi. Dzień dobry. No, dzień dobry, dobrze, że pan jest. No tak, to jest Maurycy. Maurycy. No to super, to niego pan zabiera. Ale jak właściwie się tutaj znalazł? No, kto by go tam wiedział? Może trafił po zapachu. Wyczuł drapak i przylazł. No, wie pan, zwierzęta mają doskonały węch. Pan, nie wiem, może, ale to jest szczęśliwy zbieg okoliczności. Może uda mi się przekonać, że ona spakowała walizki, grozi rozwodem. To życzę powodzenia. Wie pan, ja nie mam nic przeciwko Maurycemu. No, właściwie go lubię. Tylko z tym drapakiem to przegięła. No, uważam, że to rozrzutność. No, nie stać nas na niego. Dlatego nie mogę, no i nie chcę go wykupić. Całe szczęście, że Maurycy się znalazł. No, dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Tu masz 1500 i daj mi wreszcie spokój. Dziewczyno, ty chyba nie potrafisz liczyć. Brakuje 2 kawałków. Ja naprawdę nie dałam rady uzbierać więcej. No to chyba nie masz wyjścia. Nie rozumiem? Ściągaj ciuszki, skakuj na scenę. Nie ma mowy. Ewentualnie możesz zacząć od jutra. Tymczasem Angelika i Marysia po dłuższym oczekiwaniu zostały wreszcie wpuszczone do sali widzeń w więzieniu na spotkanie z Jackiem. Hej, Nie wolno! to jest mój tata. Marysiu, nie wolno to nie wolno. Siadaj. Ty też. Cześć, Jacek. Tak mi przykro. Siadaj, powiedziałem. Czułam się, jakbym sama właśnie stała przed sądem i nie miała nikogo po swojej stronie. Jeśli na kogoś w tym towarzystwie mogłam liczyć, to chyba tylko na tego strażnika, co tam stał. Marysiu, mogłabyś nas na chwilę zostawić samych? Nie ma mowy. Mam prawo być z tatą. Ja nie mówię, że nie masz prawa, ale... Żadnego ale. Przed córką nie mam tajemnic. A jak ty masz coś do powiedzenia, to mów. No i właśnie przez takie zachowania ja się z nim nie mogę kompletnie dogadać. No właśnie. Skoro chcesz mówić o mnie, to tym bardziej nie masz prawa mnie wypraszać. Ale ja cię nie wypraszam, tylko... Jacek, proszę cię, porozmawiaj z nią, bo tak się nie da żyć. Ona mnie totalnie nie szanuje. Marysia wie, co robi. Ja jej mogę zaufać. A ty na szacunek musisz sobie zasłużyć. Nie ma nic za darmo. A widzisz? Mówiłam ci. Tak, no to wy sobie w takim razie porozmawiajcie, a ja poczekam na zewnątrz. Chcę wyjść. Miałam przeciwko sobie męża i córkę. Bałam się, że taka postawa Jacka może bardzo źle wpłynąć nie tylko na nasze relacje, ale przede wszystkim na Marysię. Monika zjawiła się na obiedzie u przyszłych teściów spóźniona. Jurek i jego rodzice niepokoili się zachowaniem dziewczyny. Wiesz, która jest godzina? Martwiliśmy się o ciebie. Wiem, przepraszam. Pędziłam jak na złamanie karku, ale musiałam coś załatwić. Miałaś założyć te kolczyki. Chciałem cię w nich zobaczyć. Przepraszam, no tyle się dzisiaj działo. Zostawiłam w akademiku. No chodźcie już, chodźcie. Coś się stało? Wszystko w porządku? Jakoś daję sobie radę. Dobra, chodźmy. Rodzice na nas czekają. Siadajcie. Przepraszam bardzo. Wypadło mi coś nagłego i nie dałam rady wcześniej. No dobrze, już dobrze, siadajmy, jedzmy, póki ciepłe. Młodzi zawsze za czymś pędzą. I dobrze, i tak ma być. Nawet w dobrym tonie jest spóźnić się do 15. Dziękuję za wyrozumiałość.
Ja tylko pójdę do toalety umyć ręce, dobrze? Oczywiście, bardzo proszę, poczekamy. Jest dziś jakaś dziwna, To na pewno coś na uczelni. ale to jeszcze nie powód, żeby się spóźniać. Mamo, przeprosiła. Zresztą wiesz, że nigdy jej się to nie zdarzało. To musi być coś ważnego. Ciekawe, dlaczego nie mówi ci co? Jak przyjdzie czas, to na pewno o tym powie. Ale wszystko między wami dobrze, prawda? Jasne, tato. Jedzmy już. Głodny jestem strasznie. Smacznego. Jedzcie, częstujcie się. Proszę bardzo, póki ciepłe. No nie, już gotowe. Proszę, częstujcie się. Nie smakuje ci? Nie, jest pyszne. Przepraszam, ale ja muszę jeszcze coś ważnego załatwić. Przepraszam. Przepraszam was. Monika. Proszę. Dzień dobry. To znowu my. Ja chciałam panu bardzo serdecznie podziękować za odnalezienie Maurycego. Bardzo panu dziękuję. I chcieliśmy wykupić drapak. Tak. Maurycy się sam znalazł. A za drapak to zaraz będzie prowizją i opłatą za przechowanie 525 zł. Ale człowieku, przecież stoi tu od wczoraj. Proszę pana, na tym polega usługa Lombardu. My też musimy zarobić. 525 zł. 25. W sumie fajna para, ale powiedzonko drzeć ze sobą koty pasowało do nich doskonale. No, ma pani szczęście, akurat zamykaliśmy. To świetnie. Mam jeszcze jedną rzecz do zastawienia. Też z biżuterii. Pamiątka rodzinna. Bardzo piękna rzecz. Ale będę musiał zrobić próbę, żeby wycenić. Dobrze? Chwilę to potrwa. U pani wszystko w porządku? To nie pana sprawa. Proszę ją wycenić i dać mi kasę. Śpieszę się. Mogę dać pani za to 2000. Świetnie. Tak? Dobrze. To zrobiłem kolejną umowę. Coś ewidentnie było nie tak z tą dziewczyną. Miałem nawet wątpliwości, czy przyjmować tę bransoletkę, bo za takimi emocjami zawsze szły kłopoty. No, ale mogliśmy też dużo zarobić. Mam nadzieję, że się nie pokłócili. Bardzo lubię tę dziewczynę. A ja nie wiem. Jeśli ma się cokolwiek rozwalić, to lepiej przed ślubem niż po. Jurek ją kocha, więc lepiej nie kracz. Nie kraczę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zginęła mi bransoletka, ta, którą dostałam od ciebie na rocznicę ślubu. Na pewno gdzieś ją położyłaś i nie pamiętasz gdzie. Właśnie, że pamiętam. Położyłam ją w łazience, bo przygotowywałam obiad i zapomniałam ją włożyć, a potem zniknęła po tym, jak wchodziła tam Monika. Najpierw sprawdź, zanim zaczniesz rzucać bezpodstawne oskarżenia. Nawet jeśli wzięła przez przypadek, to sprawa się wyjaśni. No, nie wiem. Ja rozumiem histeryczne zachowanie, ale kradzież to już nie. Masz. Kasa, którą chciałeś. Hej! Kim on do cholery jest, co? Co ty tu robisz? Wszystko w porządku? No i miałem rację. Afera jak się patrzy. I znowu ktoś oberwał pod naszym Lombardem. Proszę bardzo. Dziękuję. 'Dziękuję. 'Jesteś mi chyba winna jakieś wyjaśnienia. 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 'Dziękuję.
Nie rycz, tylko mów. Spokojnie. Nerwami nic pan nie załatwi. Łatwo panu powiedzieć. To nie panu narzeczona rogi przyprawia. To nie tak, nigdy bym tego nie zrobiła. To o co tutaj chodzi? Mów. Mój brat jest poważnie chory. I żeby pomóc rodzicom, musiałam zacząć pracę. Jak byłam na 1. roku, to w akademiku znalazłam ogłoszenie, że szukają tancerek w jakimś klubie. Poszłam tam. Okazało się, że jest to taniec erotyczny. Zdecydowałam się dla pieniędzy. Byłaś dziwką? Nie! Nigdy z nikim nie poszłam. Ale bywało, że tańczyłam prywatnie. Dla jednego klienta. Monika. Kiedy Miro zaczął naciskać, że mam się zgadzać na więcej, to odeszłam. Zaraz po tym poznałam ciebie. I znalazłam też szkołę tańca dla dzieci. Zarabiam mniej, ale jakoś tam wciąż pomagam rodzicom. Dlaczego mi nie powiedziałaś? O rodzicach i o bracie. Bałam się, że pomyślisz, że lecę na kasę. A czego teraz od ciebie chciał ten koleś? Pieniędzy. Zagroził, że inaczej o wszystkim ci powie. To dlatego sprzedałam laptop i telefon. I kolczyki też. Nie, kolczyków nie sprzedałam. Zostawiłam. Ale jest jeszcze coś. Co? Bo... Bo ja ukradłam bransoletkę twojej mamy. Niech pan siedzi. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Jak mogłaś? Za tą historią krył się prawdziwy dramat tej dziewczyny. W jednej chwili straciła wszystko. Byłem pewien, że ten chłopak jej nie wybaczy. Porozmawiajmy. Nie mamy o czym. Nie możemy żyć jak wrogowie. Jesteś moją córką i kocham cię. Ale tata cię nie kocha. A ty? Nie złościłam się już na Marysię za jej fochy. Widziałam, jak cierpi i wiedziałam, że nie mogę jej pomóc. Czułam się potwornie bezsilna. Życie mi się rozpadło na kawałki. Kilka dni później Jurek i Monika wrócili do Lombardu, żeby wykupić zastawioną przez dziewczynę biżuterię. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że widzę państwa razem. Wszystko w porządku? Tak, tak. Jurek mi wybaczył. Można czasem popełniać błędy, ale liczy się dobre serce. No i zgrabne nogi. A jak tam oko? A, coraz lepiej. Monika robi świetny makijaż. Przyszliśmy wykupić biżuterię. Dobrze, to ja przyniosę zaplecza. To ja proszę umowę zastawu. A, już daję. Proszę weź. I dowodzik, proszę. A ten człowiek już pani więcej nie nachodził? Nie, dał mi spokój. Bo jakby co, to mogę pomóc. Wie pani, nie lubię takich typów. To będzie 3670 złotych. Spokojnie, już wszystkim się zająłem. Kolega ze studiów pracuje w inspekcji pracy. I będzie miał to sprawdzać. I bardzo dobrze. Załóż.
Ślicznie. Pięknie. A, dziękuję. No to my dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Mariusz opowiedział mi historię tej młodej pary. Kibicowałam tej dziewczynie, bo doskonale znałam to uczucie, kiedy jest się w potrzasku. Ucieszyłem się, że wszystko dobrze się skończyło i że chłopak jednak wybaczył narzeczonej. Życzyłem im długiego i udanego wspólnego życia. Zasługiwali na to. Teraz naprawdę będę musiał ci zamówić taką bransoletkę. Nie żartuj sobie. Podoba ci się chociaż? Zachowałam się potwornie. Strasznie mi wstyd, przepraszam. Wiesz, najgorsze nie jest to, że tańczyłaś w jakimś klubie. Nie jestem purytaninem. Dla mnie liczy się tu i teraz. Nawet nie to, że ukradłaś tę bransoletkę. Ale powinnaś mi była powiedzieć. Wiem. Teraz już wiem. Wybaczysz mi? Tak, pod warunkiem, że od teraz będziemy sobie mówić o wszystkim. Obiecujesz? Obiecuję. No, o szczegółach zakupów z moją mamą nie musisz mi opowiadać. Jak mnie zezłościsz, to będę. Kocham cię jak wariat. W następnym odcinku Kazimierz składa Patrycji niezapowiedzianą wizytę. Ja po prostu chciałbym poznać pani intencje. Ta ciąża, wie pan, ja tego nie planowałam. To się po prostu stało. Nie wierzę pani. Żona poszkodowanego zawodnika walczy o wypłatę wysokiego odszkodowania od prezesa klubu sportowego. Kwota, o jaką będziemy występować do sądu, to jest 150 000 złotych, tak? Róża, nie tak się umawialiśmy. Zespół miał załatwić 5 000 na leczenie Łukasza i mieliśmy być kwita. Nic z tego, Szybki, nie słyszałeś? Klientka wprawia Atka w zakłopotanie. Ale co tak? Przejmuję oświadczyny. Ale jakie oświadczyny? Tak pan wdzięcznie zakładał ten pierścionek? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.